Cześć, witajcie ponownie na kanale Elektronika i Gadżety. Dzisiaj seria hity kity. Tutaj już mam jeden kit rozłożony. Dość prosty układ i chyba będzie nam fajnie działał, ale to się okaże. Koszt około chyba 8 zł za taki zestawik. Przychodzi w małym foliowym opakowaniu. Tutaj już mam wyrzucone wszystko, co tam się znajdowało. Mamy schemat, instrukcję. Tyle, że instrukcja jest w języku chińskim, ale idzie ją przetłumaczyć obiektywem Google, waszym telefonem i w zasadzie tutaj macie wszystkie podstawowe informacje. Na przykład rezystory, które tutaj nie są nigdzie podpisane. Możemy je odczytać tylko dzięki kodom paskowym. To te kody paskowe są tutaj zapisane. Są też takie rzeczy zapisane, jak na przykład, że diody LED czy kondensatory, mimo tego oznaczenia, że tutaj mamy minusik, to że ten minusik jest na krótszej nodze. To samo na diodach LED, że krótsza nóżka, nasze diody, to jest minusik, a popatrzcie sobie na płytkę. Na płytce mamy oznaczone minusik, plusik, minusik, plusik. Bardzo małe, ale widoczne. Płytka fajna. Maska na całości. Do nauki lutowania super, bo tutaj nam się ta cyna nigdzie nie rozleje. Pola są malutkie, reszta jest po prostu pokryta soldermaską. Przejdźmy szybko do schematu. Schemat jest bardzo mało czytelny, bo jest po prostu słabo wydrukowany. To cała instrukcja jest taka słabo wydrukowana, ale ja zrobię wam zaraz przebitkę, jak ten układ powinien być zmontowany, jak on wygląda na tej aukcji. No i przejdźmy sobie do analizy takiej szybciutkiej schematu. Tutaj ta kość, co jest tu, nie wiem czy będzie widać, żeby ją odczytać. Czy widać, czy nie. To jest układ CD4017, to jest licznik. Nie będziemy się zagłębiać, jak on działa. Przeanalizujemy sobie szybko schemacik. Tutaj mamy zasilanie od 4, jeśli dobrze czytał, do 12 V. Kondensatorek na wejściu tego zasilania, który nam będzie filtrował, no ale w zasadzie to jakbyśmy mieli to nawet z baterii puścić, to ten kondensator jest zbędny, ale wszystko robimy tak, jak jest. No i zasilanko idzie nam przez rezystorek, zasila nam nasz mikrofon. Mamy tutaj mikrofonik, który też ma pokazany minusik. Tutaj, zresztą to nawet jest opisane tutaj po chińsku. Krótko, ale im się udało. Minus tego mikrofonu jest połączony tutaj z obudową. Nie wiem, czy to będzie widoczne, czy widać. OK. No i on nam tu zasila, ten mikrofonik, ten kondensator 1 mikro. On tutaj nam oddziela składową stałą tego zasilania od tej częstotliwości, którą będzie zbierał ten mikrofon tutaj. Przechodzi sobie ten nasz dźwięk, który tutaj usłyszy nasz mikrofon. Przechodzi on na tranzystor, który jest podwieszony dość dużym rezystorem 2 mega. Jego baza jest podwieszona i ten tranzystor będzie się tam załączał lub będzie rozłączony, jeśli tu będzie cisza. Tutaj mamy rezystor ograniczający, ponieważ wejście tego scalaka jest podwieszone na stałe do plusa. W momencie otwarcia tego rezystora Q1, to tutaj nam się będzie zwierać, to będzie nisko na wejściu tego scalaka. No i LEDy na końcu, które tutaj są ograniczone rezystorem 470 ohmów, będą się tam w rytm muzyki albo w rytm naszego gadania będą się przełączać. Tyle z tej instrukcji. Bardzo mała, ale tak jak powiem, jak byście sobie to wrzucili w aparat Google, to tutaj macie wszystko łącznie z rozpisanym kodem kreskowym rezystorów. Także co? Tyle chyba z instrukcji. Przechodzimy do montażu i do lutowania. OK, wjechała nasza mata i zaczynamy lutowanie. Słuchajcie, zestaw podstawowy, lutownica, coś, gdzie będziemy czyścić grot, cyna i ucinaczki. Tyle potrzebujemy do zmontowania tego układu. Lutownica już odpalona, wziąłem nawet tą podstawkę taką najtańszą, jaką możecie dostać. Ustawiamy sobie tu jakieś 350 stopni.
Dobrze, niech ona się tam grzeje. Od czego zaczynamy lutowanie naszego układu? Na pewno od najniższych elementów, jakie będą na płytce. A najniższymi elementami będą tutaj rezystory. One będą sobie tak leżały. Więc to, co najniższe, od tego zaczynamy. Jak odczytać nasze rezystory? No, albo macie miernik, a jeżeli go nie macie, to możecie użyć sobie takiej karteczki. To są dostępne informacje wszystkie w sieci, jak odczytać kody rezystorów. Tu macie przykład dla 4 pasków, tu macie dla 5 pasków. Z tego co widzę, to tutaj chyba są kody 5-paskowe. Teraz weźmiemy jednego. Zobaczymy, co on tu ma. Popatrzcie. Widać ostrość, ostrość. No, słabą ostrość. 5 pasków. Słuchajcie, no i wszystko fajnie. Nie musimy korzystać ze schematu, ponieważ wszystko mamy opisane na naszej płytce. Jaki rezystor gdzie? 470 ohmów. Tu mamy już rzeczy na 20 kg, 2 mega i 20 kg. No, łatwo się domyśleć, że tutaj z tych połączonych to na pewno będą 20 kg, ale to sobie jeszcze sprawdzimy, bo mogą przyjść po prostu osobno, niekoniecznie muszą być połączone jak tutaj. Podstawkę mamy pod układ. To jest dobra rzecz, bo jeżeli coś się uda, coś się nie uda tak naprawdę, to później tylko ten scalak, jeśli byśmy go upalili, to po prostu wyciągamy, wkładamy nowy. Ten nowy scalak kosztuje około 4 zł. Tak, jakbyście chcieli go kupić tak po prostu. Więc cena nie jest duża. On jest dość odporny, on potrafi przyjąć 20 V zasilania, no ale niestety tutaj w tym układzie, na tym schemacie, tutaj nie ma żadnej ochrony przed odwrotnym podłączeniem zasilania, czyli na plus jakbyśmy podali minus i na minus poszedłby plus, to ten układ by szlak trafił. Ale okej. Przyjmijmy, że wszystko się uda, więc co? Jedziemy. Odczytamy sobie rezystory według karteczki, a sprawdzimy to jeszcze później. Mam tu ten miernik najtańszy. Sprawdzimy sobie to jeszcze tym miernikiem. Czy dobrze robimy to? Ja przesunę na chwilę tę notownicę, bo spalę papier. Słuchajcie, to co? Jedziemy. No dobra, jedźmy tych podwójnych, bo powinno być 20 kg, więc zacznijmy od podwójnych. Jakby wam to pokazać, żeby to było widać w kamerze, jakie są kolory. Ja mam tu taką lupkę, nie wiem czy trafię. Gdzie jest ten obiektyw cały? Tu. Czy uda się to tak? O, jest. Czerwony, czarny, brązowy i czerwony, o ile dobrze widzę. Tak? Ostrość jakoś. Czerwony, czarny, brązowy. Czytajmy, co to jest. Czerwony 2, czarny 0, brązowy. Czekajcie, 470. Bo już się pogubiłem. Ile mamy pasków w ogóle? Raz, 2, 3, 4, 5 pasków. Czerwony, czarny, czarny. I chyba czerwony, o ile dobrze widzę. Nawet nie widzę. Czerwony, tak. Czwarty jest czerwony. Tolerancję, ten ostatni pasek sobie zostawiamy. To on jest nieistotny. Czyli czerwony, czarny, czarny i czerwony to jest 100. Czyli mnożymy razy 100. Czyli 200 razy 100 to jest 20 kilo ohmów. 20 kilo ohmów, czyli jest ok. Wiemy, że jest 20 kilo. Zaraz tego wmontujemy, a odczytajmy sobie szybko od razu następne. A nawet wiecie co, jeszcze sprawdźmy sobie to tym miernikiem, czy to tak faktycznie jest. Miernik, zawsze ustawiamy go od najwyższej skali, jeśli nie wiemy, z czym mamy do czynienia, ale my tu wiemy, że 20 kg, dlatego zrobimy na 200 kg. Max 200 kg, a powinniśmy widzieć jakieś 20,
Ale sobie zaświećmy go, bo tak pięknie świeci. Przykładamy. No prawie idealnie. 19,8. Tutaj tolerancja jest... Tolerancja. Ile tam była tolerancja? Tolerancja, czyli ostatni paseczek jest brązowy. A brązowy, jak popatrzymy sobie tu, tolerancja 2%. A, to mieści się. Mieści się i miernik dobrze pokazuje i tak dalej. No to proszę, zmierzmy sobie następnego. Zakres 200 kg. Co nam on pokaże? Tu jest bardzo nisko. No to go odczytajmy. Czytajmy sobie, co on tam w sobie ma. Weźmiemy sobie karteczkę. Tam już wiadomo, że tam było, on powinien mieć 470 ohmów mieć. No ale to mimo wszystko odczytajmy. Tu przyłożymy sobie. Ostrość, panie, ostrość. Strasznie cienko widać to. Strasznie cienko. Chyba będzie widać coś. No pierwszy będzie żółty na pewno. Później fiolet i czarny. I mnożnik mamy tu brązowy. Tak? Dobrze, ja jeszcze sobie sprawdzę to. Żółty, fioletowy, czarny. A, żółty, fioletowy, czarny, bo jest 5 pasków. No to by się zgadzało. Żółty 4, fioletowy 7, czarny 470. Czarny mnożnik razy ohmów. Czyli 470 mnożnik razy 1, czyli 470 ohmów. No i tolerancja tam była. Jaka to tolerancja jest tu? Brązowy chyba, czyli 2%. No to jeszcze podwieźmy raz to miernikiem, żeby nie było. To już wiemy, że tam będzie 470 to zakres, weźmiemy 2 kg, bo tutaj zakres najmniejszy jest 200 ohmów. No to on by nam tutaj nic nie pokazał miernik. Zaświećmy 470. No prawie idealnie. Ok. 470, czyli został nam ostatni 2 mega i tutaj miernikiem może być problem. Z tego względu, że ten miernik ma zakres do 2 mega ohmów. Czyli jak tutaj tolerancja przebije nam te 2 mega, to miernik nam nic nie pokaże. Sprawdźmy to na mierniku. Zakres do 2 mega ohmów. Przykładamy, czy nam coś pokaże. No, widzicie, patrzcie. Ledwo chwyta. Praktycznie nic teraz nie pokazuje. Po chwili coś jest w zależności jak tutaj dobrze przyłożę końcówki. Czyli to będzie 2 mega ohmy. Sprawdźmy to jeszcze raz na karteczce, czy się zgadza. Bierzemy karteczkę. Zobaczcie to pod lupą. Lupa do góry. I mamy... Czerwony będzie pierwszy, czyli 2 mega ohmy. Jest 2, 0, 0 i mnożnik jest żółty. Czyli 2, 0, 0 i mnożnik żółty razy 10 kg. 10 tysięcy. 200 razy 10 tysięcy. 2 mega ohmy. No dobra. No to jak już wiemy gdzie, który, jak. Normalnie ja bym to wszystko obsadził za jednym razem, ale ze względu na to, że mamy filmik o tym, jak to wszystko robić, no to jedziemy po kolei. Wyginamy rezystory. Robimy to w palcach. Najszybciej, najlepiej. Chwytamy sobie go tu. Zaginamy. Rezystor nieważne, jak wkładamy, on tu nie ma polaryzacji. Szukamy sobie tego 2 mega ohmy. Jest tu. Widać. Ten na górze. Przewlekamy sobie go. Dociskamy. Ma wejść na 0. OK. Odwracamy sobie i lutujemy. Ja Wam teraz przybliżę troszeczkę, żebyście lepiej widzieli. OK, mam nadzieję, że widać teraz. On sobie tam, widzicie, on sobie tam jeździ. To czy on się tam dobrze ułoży, czy nie, to jest nieistotne. Pokażę Wam, jak się nie uda.
krzywo, albo będzie krzywo lutowany, jak to poprawić. Lutownica w dłoń. Lutownica jest już nagrzana, popatrzcie, jest czarny grot. Przeczyścimy go trochę. Już jest ładny. Co robimy? Bierzemy sobie naszą cynę chińską. Jeszcze nie testowałem. Słuchajcie, troszeczkę musimy zwilżyć ten grot nasz, odrobinkę. Na pewno nie lutujemy tak, że nabieramy sobie cyny na grot i dopiero przykładamy. Tak nie lutujemy. Bo widzieliście ten cały dym, mam nadzieję, że jest widoczny na kamerze. Ten cały dym to jest topnik, zazwyczaj jakaś kalofonia, która znajduje się w cynie. I to nam wszystko odparowało. I ta cyna już nie ma takich właściwości, jak powinna mieć. Więc sobie to jeszcze raz oczyścimy. Zwilżmy sobie go. Zwilżamy sobie tylko troszeczkę. Odrobinę dajemy. Teraz tak. Cynę przykładamy z jednej strony. Patrzcie, ja sobie dociskam lekko tutaj palcem tą płyteczkę. A grot od drugiej. I dociskamy grot i do płytki, i do naszej nóżki. Mam nadzieję, że jest to widoczne. A od drugiej strony przykładamy cynę. I myk, mamy zalutowane. I teraz tak. Słuchajcie. Czy to jest idealny lód? No można tak powiedzieć. Prawie idealny. Ale bym powiedział, że jest trochę za dużo cyny. To nie musi być idealnie. Ważne jest, a to zauważyłem przy każdym, kto zaczyna lutować, że boją się przyłożyć tej lutownicy, boją się przygrzać tych elementów. Przylutujemy zaraz drugą nóżkę. Słuchajcie, nie bójcie się przyłożyć, przygrzać tego. Ten rezystor wytrzyma dużą temperaturę. Także to nie jest tak, że wy go spalicie, jak przytrzymacie. Oczywiście nie można go grzać w nieskończoność, ale przyłożyć, przytrzymać, cyna się tam rozpływa troszeczkę i to wszystko. Możecie sobie policzyć, ile to czasu trwało. Ale to jest naprawdę chwilka, ale nie robimy tak. Nie robimy czegoś takiego, że po prostu przykładamy, tak, ciach. Nie, tak nie robimy. Przyłożyć porządnie do płytki, dosunąć do nóżki, od drugiej strony troszeczkę trafić w ten grot. Bo jak później wszystko złapie już temperaturę, to się rozpłynie ładnie, pięknie. Nie dajemy za dużo, nie dajemy na pewno za mało. Dobrze dogrzewamy. Nasze ucinaczki idą w ruch. Obcinamy te nóżki, które zrobiliśmy. Słuchajcie, obcinamy je troszeczkę powyżej, a w zasadzie może być nawet na styku. Czy to będzie widoczne? Na styku, może weźmiemy tak lupkę, czy to się uda. Zobaczcie, popatrzcie. Na styku, gdzie kończy się cyna. Nie tniemy tam, gdzie jest cyna, bo możemy urwać całe pole, nawet lutownicze. I też nie zostawiamy nie wiadomo jak długich tych końcówek, więc tniemy tak, jak się kończy nasza cyna. Tego na razie nie wyrzucamy, bo to nam się jeszcze przyda. A do czego to zaraz wam powiem. I zobaczcie, jak to teraz wygląda. Ostrość. Ciężko to pokazać tak. Ale chyba coś tam widać. Coś zaparowała tam. Lubka. O, jest. Dobra, no to co? Jedziemy dalej. Szukamy sobie następnego naszego rezystorka. Pamiętamy, że ten był 470. Jak nie, możemy go odczytać jeszcze raz albo użyć miernika. Zaginamy go w paluchach, ciach i nasz 470 ląduje na swoje miejsce. Ładnie jest podpisane, dociskamy. Patrzcie, jak ten przylutowany nasz ładnie wygląda. Jest ok. Jest ok. Odwracamy. Tak sobie nim troszkę można pojeździć, żeby on tam doszedł do końca na pewno, żeby mieć pewność. Przytrzymujemy sobie paluchem. Lutownica w dłoń. Ja sobie trochę oczyszczę grosik. Już nawet nie zwilżam, bo zwilżę sobie go tu. Dociskamy, lutujemy. Dociskamy, grzejemy. Gotowe. Nie wiem, ile to nawet sekund trwało. Jest.
Oglądamy, czy wszystko się zalutowało. Tniemy nasze nóżki. Ciach. To sobie odkładamy jeszcze na później. Zostały nam 2 rezystory, 2 mega ohmy. Ściągamy papierki. Od razu sobie wygniemy 2. Mamy je razem, łapiemy, ciach, wygięte. One nie muszą być pięknie wygięte. Uwierzcie mi, one sobie tutaj dopasują się. 20 kg oznaczone. O, tak wam pokażę. 20 kg jest. Wkładamy. No mówię, normalnie bym sobie wrzucił od razu wszystkie rezystory, bo zobaczycie, że tak też można. O, popatrzcie, nie chcę za bardzo wejść, tak? No i wystarczy tutaj tą nóżkę docisnąć. I on wchodzi, siedzi ładnie. Tutaj nam się tak wygięło, ale to nie szkodzi. Dobra. Dobra, zróbmy na razie pojedynczo. Lutujemy następnego. Lekko go tutaj dociśnijmy. Lutownica. Przykładamy do nóżki, do pola odrobina cyny. Tej cyny naprawdę niewiele. Zobaczcie, ile tego schodzi. Patrzcie, gdzie trzymam. Ile zejdzie tej cyny na to pole lutownicze. Dokładamy. Grzejemy. Gotowe. Zawsze możecie sobie zobaczyć, czy wam ta cyna wszędzie tutaj doszła. Gdzie jest mój wskaźniczek? Tu jest. Czy wam ta wszędzie cyna doszła? Czy jest to dobrze zalutowane? O, popatrzcie, tutaj jakby coś nie złapało. Ja bym sobie podkręcił jeszcze trochę odrobinę tą lutownicę. O, zróbmy sobie tak. Poprawmy to jeszcze raz. Poprawić możecie dodając po prostu cyny. Nie musicie używać tutaj topnika. To nie jest niezbędne. Przykładamy, nagrzewamy to. Ten topnik jest już w tej cynie. Ok. Mamy poprawione. Jest zalane wszędzie. Wszędzie musi być zalane wokół. To musi być taki stożek tej cyny zrobiony. Jak wam wyjdzie trochę buła, trochę większa, to nie szkodzi. No, słuchajcie, na pierwszy raz to nie ma problemu. Ważne, żeby było dogrzane. Dobrze dogrzane, co? Ucinamy. Bo inaczej to, jak nie dogrzejecie, to mogą wam powstać zimne luty i wtedy układ wam na pewno nie będzie działał i będzie szukanie dlaczego. To został jeszcze jeden rezystor, 20 kg. Szukamy sobie, jest tu. Dajemy go. Raz, dwa. Dociskamy. Wiecie, popatrzcie, wszystkie ładnie siedzą. Odwracamy płyteczkę. Poruszamy sobie, żeby on tam ładnie siadł. Lutownica. Grzejemy. I lutujemy. O, popatrzcie. Patrzcie. Cienko. Jest. Pięknie. Dobra. Mamy. Siedzą prosto. W miarę prosto. To nie musi być idealnie. Słuchajcie. Jest dogrzane z wszystkich stron. Tniemy powyżej cyny, którą mamy. Ciach. Ciach. Zobaczmy sobie tak. No coś te luty takie nie za bardzo wychodzą. Czekajcie, zobaczmy to pod lupą. Jeszcze, bo mnie to interesuje. O, popatrzcie, jaki babol. Tu. Widzicie? Poprawimy go. Nie wiem, czy to jest to kwestia tej cyny, ale powiedziałem, że przetestuję ją. To jest taka cyna z AliExpress. Mam jeszcze to. Tutaj nic więcej jakby nie ma. Czego to jest w ogóle? Co to jest? No nic, dobra, jedziemy tamtą. Do końca już. Gdzie tego babola miała? Tu jest ten babol. Dogrzejemy go lekko tylko. Dogrzejemy go. No i tak, po tym osadzie, co tu się robi, to mi to wygląda, że tu jest faktycznie kalafonia. Tego nie czyścimy, nie ma sensu, bo to jak zasycha, to nie brudzi w ogóle. Zobaczcie. To zasycha na taki kamyczek. Dobra.
Jedziemy dalej. Kolejne, tak jak mówiłem, od najniższych do najwyższych będziemy robić. Patrzymy, co jest dalej niskie. Z niskich rzeczy mamy kilka tak naprawdę, bo są kondensatory, które nie będziemy montować tak, tylko będą one leżeć. Tutaj jest miejsce wyznaczone na nie i one tu są pokazane właśnie, że one sobie będą leżeć. Więc one nie będą jednymi z najwyższych. Więc musimy sobie zobaczyć, co jeszcze jest takiego w miarę małego. Na pewno mały będzie mikrofonik. Na pewno mały będzie tranzystor, bo jak sobie go przymierzymy, włożymy sobie go, wkładamy popatrzcie, jak on wygląda. Mamy tak samo narysowane na płytce, więc wkładamy go właśnie tak, jak pokazuje to nam na płytce, ten rysuneczek. No właśnie. I jego też dość nisko zrobimy. Ostrość. Ostrość, panie, jest. Dość nisko. Czy będzie niżej, czy wyżej niż mikrofon? Mikrofon ma też zaznaczenie. Tu, gdzie się łączy z obudową, jest minusik. To jest też tutaj narysowane. Więc nóżka, która idzie do minusika, idzie do tego zaznaczenia. No i mikrofon jest niższy. Więc możemy zacząć od mikrofonu. Mikrofon jeszcze w sumie podstawka. Popatrzcie, podstawka jest jeszcze niższa. To jedźmy podstawkę. Podstawka i układy scalone mają takie zaznaczenie, popatrzcie tutaj. Widzicie to? To wycięcie też znajdziecie na podstawkach. I zrobimy tak, ponieważ później robimy tak samo jak jest na tym, bo na rysunku, bo później będziecie zakładać układ scalony, to wycięcie Wam wyznaczy, gdzie jest tak naprawdę początek tego układu. On też ma tu wycięcie. Jak ją wglutujemy byle jak, to później możemy się pomylić i nie będziemy już widzieć rysunka, który jest pod spodem i założymy odwrotnie układ. I szlak trafi wszystko. No to co? Jedziemy, wycięcie jest, wkładamy sobie naszą podstawkę, przeszło ładnie wszystko, odwracamy. I to już będzie fajne lutowanie, bo już jest tych pól tutaj więcej. Bierzemy sobie cynę, grocik, lutownica. Najprościej jest przytrzymać sobie lekko tą płytkę, zalutować sobie skrajne, grzejemy, raz, nawet nie te dwa, skrajne te, popatrz, po przekątnej. I ta podstawka będzie nam się trzymała. I popatrzcie teraz, podstaweczka się trzyma, lutowana jest dobrze. Lutujemy resztę nóżek. Oczyszczamy sobie grocik. Coś strasznie brudny ten grot jest. Czyścimy go porządnie. O, jest, super. I jedziemy. Zbliżymy sobie go troszeczkę, żeby lepiej nam od razu przekazało to ciepło. I przykładamy i od drugiej strony cyna. Raz, dwa i gotowe. Raz, dwa, trzy, gotowe. Jedna strona zrobiona. Przechodzimy na drugą. Przykładamy, dociskamy dobrze płytkę i lutujemy. Jak zobaczymy, że coś tam jeszcze możemy odrobinę dodać sobie tej cyny. Lepiej więcej niż mniej. To na pewno. To nie znaczy, że będzie dobrze. Też wzorowo, książkowo. Ok. Podstawka jest. Układu na razie nie wkładamy, bo będzie on wyższy później niż cała reszta. Możemy sobie przymierzyć teraz tak. Mieliśmy na pewno kondensatory, bo one będą na płasko, więc nawet chyba kondensatory powinny iść wcześniej. No, prawie tak samo równo będzie. Dobrze, słuchajcie. Kondensator, oznaczenie minusika jest zawsze na obudowie. Lub patrzymy, jeśli nie są ucięte równo nóżki, bo na przykład ktoś nam wcześniej nie uciął, czy sami sobie nie ucięliśmy.
krótsza nóżka, minusik. Kondensator elektrolityczny. Jest też opisany, co to jest. Tu mamy 100 mikrofaradów. 100 mikrofaradów, 16 V. Szukamy sobie na płytce 100 mikro. Jest tu. Minus będzie ten, zaznaczony tymi kreseczkami. Czyli minus, krótsza nóżka od tamtej strony, od naszej strony będzie plusik. I moglibyśmy sobie go tak po prostu włożyć i wygiąć. No ale to nie będzie za ciekawie wyglądało, powiem wam. Lepiej jest sobie go wziąć, jak już wiemy, jak go mamy włożyć. I wygiąć go po prostu na 0. Patrzcie. Jest na 0. I wkładamy. Ciach, jedna nóżka, druga nóżka. Obracamy sobie i lutujemy. Przytrzymujemy sobie paluchem. Dociskamy go tam dobrze. Raz, dwa. Przygrzane. Przylutowane w zasadzie. Patrzymy, czy dobrze sobie zalutowaliśmy. Obcinamy nóżki. Zobaczmy, jak on wygląda. Czy nie jest za bardzo podniesiony. Nie, jest ok. Zawsze możecie to później poprawić, bo słuchajcie, nie ma problemu z poprawą. Po prostu przygrzewacie któreś, jakby on był gdzieś wykrzywiony bardziej w jedną stronę, czy coś. To po prostu możecie przygrzać i go nawet palcem ruszyć, poprawić. Ale tu będzie ok. Nie ma problemu. Ucinamy nóżki. Tu haratniemy dwie od razu. Ciach. Kolejny kondensator. Patrzymy sobie. Jest minusik. Zgadza się to. Krótsza nóżka. Odczytamy sobie, co on tutaj ma napisane. To są temperatury. Jest 1 mikro. Tu mamy na 60-50 V. OK. Szukamy sobie na płyteczce. 1 mikro. Jest tu. Wracamy, to sobie już go wygniemy. Wiemy, że minusik ma być z tej strony. Tu minus jest do tej nóżki. Minus, więc praktycznie na 0 go zagniatam. Wyginam. I wkładamy. O, dawaj. To nam się wygięło troszkę, tylko rozegniemy. Ciach. I ciach. Dociskamy. Obracamy naszą płyteczkę. Ustawiamy sobie tak, żeby nam było wygodnie. Lutownica, cyna. Przytrzymamy sobie go tu. Myk, grzejemy. Nie bójcie się dogrzewać. Nawet takie kondensatory wytrzymają chwilę grzania lutownicą. Jest ładnie? No jest ładnie. Tniemy nóżki. Muszę sobie po jednej ciąć. Dla pewności. Ciach, ciach. Zcięte. Zobaczmy, jak to możemy wziąć lupkę. Zobaczcie, jak to pod lupką wygląda w ogóle. No jest. No jest ładnie. To, co nam pozostało. Mikrofon, tranzystor. Mikrofon był niższy od tranzystora. Patrzymy sobie jeszcze raz na jego ułożenie, gdzie to on się tu łączy z tą obudową, ten minusik. Dajemy go tam. Mikrofon też dajemy na 0. Można by go nawet dać troszkę wyżej, ale żeby nie przenosił drgań. Ale to jest zabawka. Nie będziemy tutaj kombinować. Grzejemy, lutujemy. Myk, raz, dwa. Pięknie. Nóżki ucinamy. Patrzcie tylko, czy wam się tutaj na takich rzeczach, jak na przykład mikrofon, tam gdzie jest blisko są nóżki, to patrzcie, czy wam się tutaj coś nie zwarło. Na przykład nie daliście za dużo tej cyny i między nóżkami nie jest zwarcia, czyli ta cyna nie połączyła się między jedną a drugą. No to możecie zwracać uwagę, bo później faktycznie może być problem. Tranzystor. Słuchajcie, tranzystor jest wycięcie, widać,
jak jest ścięty. To samo mamy tu. Zgodnie z rysunkiem wycięcie ma się zgadzać. Zgadza się. Dociskamy go. Tak, żeby, popatrzcie, tyle go zostaje. Jak go bardziej dociśniemy, to te nóżki się tak rozjadą, że tyle wystarczy. Oczyszczymy sobie grot troszeczkę. No i lutujemy. Grzejemy. Raz. 2. I 3. Możemy sobie poprawić trochę jeszcze. Dodać troszkę tej cyny. Ok. Ważne, żeby się nie połączyło nic. Względem siebie. Jest ok. Jest równo. No w miarę równo. Można by go przechylić jeszcze, ale to nie musi być pięknie. Tniemy 3 nóżki raz. Ciach. Ok. Zostały diody. Wokół wszystkie diody i zgodnie zrobimy z tym, co było na zdjęciu na aukcji. Czyli kolorystycznie sobie zrobimy tak samo, czyli żółty, czerwony, niebieski, później znowu żółty, później ta przeźroczysta dioda, nie wiem na jak ona świeci, bo ona może świecić dowolnym kolorem. No to jedziemy to co? Żółty, nie? Zaznaczony minusik, plusik, no i wycięcie. Jest, możecie też popatrzeć na diodę, ona też ma, jak sobie popatrzymy, tak żeby to było widoczne. Z jednej strony, tu gdzie macie nóżkę krótszą, jest to wycięcie na obudowie. Tutaj. To. Może tak będzie widać. Widać? Wycięcie. To wycięcie oznacza właśnie tam, gdzie mam minusik. Czyli dłuższa noga do plusika. I zrobimy je na 0. Wiecie co? Żeby w zasadzie lepiej się to lutowało. Można pojedynczo. Ale wtedy jakby... A dobra, zróbmy pojedynczo. Już nie mieszajmy. Jak pojedynczo, to pojedynczo wszystko. Chodzi o to po prostu, że gdybym obsadził wszystkie, to ta płytka byłaby po prostu stała bardziej płasko. Ale tak też się uda. Wystarczy dobrze docisnąć i będzie ok. Jest na płasko? No jest na płasko. Tniemy. Ciach. Następny kolor jest czerwony. Idziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wycięcie sobie sprawdzamy lub krótszą nóżkę. Obojętne. Na 0. Dociskamy i lutujemy. Coś tutaj mi ten aparat ostrość gubi co chwilę. Ale może będzie lepiej później. No powiem wam, że ta cyna to taka sobie jest. Nie jest rewelacyjna. Nie jest rewelacja. Ale działa. Też nie jest jakaś mega zła. Bo powiem szczerze, że miałem cyny, które były dużo gorsze. Naprawdę. Źle się lutowało po prostu. Tu to samo. Szukamy sobie wycięcia na obudowie. Krótsza nóżka. Minusik. Tu opisany plusik. Mamy to. Mówiłem, zostawcie sobie nóżki. Znaczy nie wszystkie. Ale fajnie jest sobie wyprowadzić to zasilanie jakoś. I
możemy sobie tutaj po prostu dolutować plusik, minusik, wyprowadzić tego zasilania stąd. I to sobie zrobimy w ten sposób, że weźmiemy sobie najdłuższe, jakie ja tu mam nóżki. Może być ta. I sobie to przylutujemy, ale od tej strony. Widzicie? Weźmiemy cynę, zalutujemy sobie ten otwór cały. Myk, raz. Myk, dwa. Nie żałujemy cyny. Ciach, ciach, ciach. I sobie przylutujemy. Ciach. Przygrzewamy. Ciach. Nawet za mało tej cyny jest, zobaczcie. Nie szkodzi. To się będzie trzymać, ale... No dobra, dodajmy więcej. Ciach. Jest. Drugą sobie weźmy też jakąś długą nóżkę i przygotujmy sobie. O, widzicie? Poleciało. Oczyśćmy sobie trochę. I dolutujmy sobie drugie. Może dmuchnąć, żeby szybciej wystudziło. No okej. Został tylko zamontowanie układu. Układ, pamiętajcie, nie pomylcie się wycięciem. Gdzie jest moja pokazowa penseta? Wycięcie na układzie. Tak, musi się zgadzać z naszym wycięciem na podstawce, a na podstawce musi się zgadzać z tym, co jest na płytce. I patrzcie, to nam za bardzo nie pasuje. Rozstaw. Te nóżki są w układzie trochę bardziej rozłożone niż tu, niż w tej podstawce. Dlatego warto sobie wziąć układzik, lekko go nacisnąć, żeby bardziej te nóżki były pionowo. Z drugiej strony to samo. Lekko naciskamy. One już nie są takie ostrość. Nie są tak wygięte na zewnątrz, więc można je spokojnie włożyć. Wkładamy zgodnie z wycięciem naszą podstawkę. Układ gotowy. Bierzemy się za uruchomienie. Zobaczymy, co to warte. No dobrze. Stół jest sprzątnięty. Zasilanie. Tu mam baterykę 9V. Plusik, minusik. Na naszym płyteczce oznaczenie plus, minus. Nie pomylcie, bo upalicie ten układ. Gdzie jest moja? O, jest. Plus, minus. Plus, minus. Bateryka 9V, bo nie powiedziałem wam nic o źródłach zasilania jeszcze. I to będzie takie coś, co może każdy mieć w domu albo tanio kupić. Nie odpalałem jeszcze tego układu. Jestem ciekawy, jak to działa. Czy w ogóle działa. Mam nadzieję, że będzie działać, bo już posprzątałem wszystko. No to co? Przyłożymy plusik. Minus. O, coś się dzieje. Czekajcie, lepiej to chwycę. To się wzbudza od samego, popatrzcie, ruszania tutaj. Ależ pięknie to świeci. Dobra, ja sobie przytrzymam tutaj paluchami. No jest, a czy coś nie reaguje? Zobaczmy. O, jest. Reaguje. Czekajcie, powiem coś bliżej. Raz. Raz, dwa, trzy. Pu, 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 pu. Ciekawe, jak to działa z muzyką. Nie mam co tutaj teraz puścić. Poczekajcie. Wezmę jakąś muzyczkę. Zobaczymy, jak to działa z muzyką. Mam już jakiś dźwięk, jakąś muzykę. O, patrzcie, jak to fajnie świeci. Dotykam, ruszam. Licznik liczy. Dobra. Puśćmy muzyczkę. Cicho, za cicho jest. Damy głośniej. Super! Mega! Rewelacja! No po prostu rewelacja. Rewelacyjny ten układ jest. Zwłaszcza na układ taki, gdzie pierwszy raz będziecie montować coś. No to jest świetne. Świetna zabawka. No i to działa super. Po prostu to działa super. To działa lepiej niż myślałem nawet. Naprawdę nieźle. Można ten układ pewnie jeszcze zmodyfikować, żeby działał jeszcze lepiej. Bo mimo wszystko ten dźwięk musiał być dość głośno. Ale... No czekajcie, zerknę na ten. Gdzie jest ten schemat? Gdzie ja dałem ten schemat? Mam nadzieję, że go nie wywaliłem. Schemacik. Cały tu można było poprawić. No,
za czułość. Ten rezystor. No można by to było zrobić jakąś regulację jeszcze. By zwiększyć czułość, można byłoby obniżyć rezystancję tego rezystora. Ten bym zostawił jednak. No nic, może to kiedyś na jakiś inny odcinek, jak będziecie chcieli, no to jeszcze coś go zmodyfikujemy, bo aż się prosi, bo to fajnie wyglądało. Kurczę, no ja sobie to zaraz włączę jeszcze raz. No po prostu rewelacja. To tyle. Nie będziemy przedłużać. Udało się wszystko. Na szczęście, bo inaczej by ten odcinek by trwał w nieskończoność. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne hity. Dla mnie to jest hit. To jest hit, to jest naprawdę hit. Mega tani hit. Jeszcze raz sprawdzę cenę jego zaraz, ale dla mnie hicior. Super, do nauki lutowania. Świetne. Fajne. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.